Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie zawiązywane bolerko, świetne na lato, wiosnę, do każdego rodzaju ubioru, do t-shirtów, sukienek, topów. Myślę, że to jest taki niezbędnik, jeśli chodzi o naszą garderobę. Jeśli chodzi o włóczkę, użyłam włóczki firmy Go Handmade Tencel Bamboo Double, czyli taką podwójną nitką. Ja już używałam tą włóczkę, robiłam z niej taki lazurowy t-shirt, tylko to była taka bardziej cieńsza włóczka, natomiast teraz postanowiłam użyć nieco grubszej, stąd tutaj mamy w nazwie Double. Jest to włóczka, która składa się w 40% z tencelu i 60% z bambusu. Bardzo naturalna włóczka, bardzo mięciutka, bardzo taka nadająca chłodu wręcz latem. Ja już nieraz mówiłam, jak przerabiałam ten podkoszulek, że włóczka ma naprawdę niesamowitą miękkość. Natomiast jedyne, co trzeba uważać, to oczywiście na jej rozciąganie się w praniu. Ona ma takie kilka, słuchajcie, niteczek, co prawda skręconych razem, ale mogą mieć tendencję gdzieniegdzie do jak gdyby rozwarstwiania się przy przerabianiu, ale i tak jest to o wiele lepsze przerabianie niż na przykład takich nieskręconych nitek z motków nitkowych. Oczywiście nie jest to włóczka dedykowana do tego projektu, jak najbardziej możecie użyć dowolnej. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli użyjecie tej włóczki, miejcie na uwadze, że ona ma tendencję do rozszerzania się, zwłaszcza przy nieodpowiednim praniu czy też suszeniu. Ja natomiast wykorzystuję to jako atut, bo wtedy mniej włóczki mi wchodzi, czyli robię po prostu mniejsze bolerko i ono po praniu staje mi się większe. Tak też zrobiłam. Żeby uzyskać taki efekt, użyłam szydełka 4 mm, tutaj sugerowane jest między 3 a 4 i gdy użyjemy większego, wiadomo, ten wzór będzie bardziej ażurkowy, a po wypraniu ten ażurek ma prawo się jeszcze rozciągnąć, więc obecnie, w chwili obecnej on tak wygląda. Wydaje mi się, że jest bardzo ładny, delikatny, tak jak mówię, wiosenno-letni, więc będzie to typowo wiosenna, letnia sweterek ażurkowy. Wzór, który tutaj stosuję, jest dwustronny, więc tak naprawdę i z prawej i z lewej strony wygląda tak samo. Różni się tylko tutaj ściągaczem na dole, który jest jednostronny, więc tak można poznać, która strona jest prawa, która jest lewa. Ja użyłam 350 gramów tej włóczki. Oczywiście, tak jak mówię, nie jest dedykowana, możecie użyć swojej. Dzięki temu, że ona się po prostu rozciągnęła przy takiej użyciu gramów, uzyskałam szerokie i w miarę odpowiednie długie bolerko. Właśnie, jeśli chodzi teraz o konstrukcję, to będzie nasza konstrukcja. Robimy sobie cały panel w całości, czyli panel tylny i przedni w całości w jednym kawałku, a na samym końcu dorabiamy sobie rękawy. Zaczynamy od tej części góra-dół. Tworzymy tutaj zarówno panel tylny, jak i przedni. Dorabiamy część tutaj na zawiązywanie, później robimy krótkie tutaj, malutki dosłownie miejsce, w którym będzie szyja, czyli takie powiększenie tutaj wzoru. Ten panel tylny jest troszeczkę szerszy od przedniego. Dzięki temu on też jest taki szeroki, luźny, można go naprawdę zawiązywać i czuć się swobodnie. I później robimy dalszą część, czyli dorabiany przód i pracujemy góra-dół. I na samym końcu ja korzystam z tego, że mam po bokach ładny łańcuszek, wrabiam od razu w ten łańcuszek mój rękaw, który ma taki charakter bardziej ściągaczowy. Ja oczywiście Wam wszystko powiem, jak to robić. Wy oczywiście możecie wprowadzać zmiany. Ja mówię na każdym etapie, co możecie zrobić, żeby było łatwiej. Oczywiście takie bolerko też można zrobić osobno panele, ale wtedy musicie przemyśleć po prostu szerokość każdego paneli osobno. Jest to oczywiście do zrobienia, ja poddaję pomysł, Wy możecie sami sobie modyfikować. A oczywiście też zachęcam do używania tego wzorku, naprawdę jest bardzo ładny, jest bardzo prosty, a tworzy nam taką bardzo fajną siateczkową strukturę, zwłaszcza gdy użyjemy tej włóczki i po wypraniu. Nie wiem, jak będzie z innymi, dlatego zawsze doradzam, że zanim zabierzecie się do pracy, jeżeli macie jakiś skrawek włóczki, to po prostu zróbcie swoją próbkę, przebierzcie i zobaczcie, jak ona będzie wyglądać. A jeśli właśnie o tą chodzi, którą ja tutaj Wam pokazuję, to sami zobaczcie, że ona jest tak miękka, że ja mogę ją po prostu zgnieść w rękach w całości, całe to bolerko. Tak się prezentuje ta włóczka, tak jak mówię, no jest milutka, ale też trzeba brać pod uwagę to, że ona się po prostu po praniu rozciągnie.
co może być również atutem. Ok, dosyć gadania, mam nadzieję, że projekt Wam się spodoba, że sprawdzicie, jak tworzę wzorek i zobaczycie, jak łatwo i prosto można sobie stworzyć dla siebie, bądź też dla kogoś przydatną część garderoby. Liczę na Wasze komentarze, na łapki w górę, ponieważ one mi bardzo pomagają osiągnąć zasięgi, które są niezbędne do kontynuowania pracy na YouTube. No niestety. Także ja Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spróbujecie razem ze mną. Także do dzieła. I tak będzie wyglądała pierwsza część naszego sweterka. Jest to panel przód i tył, ale połowa tych paneli. Czyli my tak naprawdę pracujemy tworząc jeden wielki tutaj panel, który będzie oczywiście naszym przodem i tyłem. I zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wykonujemy sobie od razu ściągacz. Na tym etapie musicie zadecydować, jaki długi będzie ten sweterek, jakie długie będzie to bolerko i oczywiście szerokość, jaką chcecie uzyskać. Ja robię krótkie bolerko, więc nie mam tutaj zbyt wiele. Natomiast oczywiście musicie też zaplanować sobie szerokość. Jeżeli na przykład robicie sweterki na szerokość 60 cm, no to połowa przedniego panelu to jest 30 cm. Z tym, że ta część tutaj tylna będzie troszeczkę szersza, ponieważ tworzymy takie zaokrąglenie na kark, które po prostu spowoduje lepsze układanie się naszego bolerka. Natomiast tutaj jeszcze częścią wyróżniającą jest to, że w pewnym momencie, zanim zrobicie sobie połowę swetra, mój schemat może jest trochę krzywy, ale zanim osiągniecie połowę swetra, około 5 cm, ja przeznaczam około 5 cm, będziemy wykonywać z przedłużeniem ściągacza, po to właśnie, żeby te nasze bolerko zawiązywać. Jeżeli nie chcecie takiego zawiązywanego bolerka, całą tą część do tego momentu robicie jednym ciągiem, tak jak tutaj to u mnie teraz wygląda i nie przejmujecie się zawiązywaniem. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani zawiązywaniem, pamiętajcie, żeby przede wszystkim wyznaczyć sobie, ile centymetrów chcecie na to zawiązywanie. Ja obecnie mam około tutaj 23 cm, to będzie takie szersze bolerko, więc myślę, że jeszcze z 5 cm nadrobię, tworząc tutaj ścieg trochę dłuższy, żeby można było zawiązywać. Tak wygląda ten pierwszy panel. Ja na razie skupię się na tym, żeby pokazać Wam wzór i jak stworzyć ten pierwszy panel. Natomiast gdy już pokażę wzór, oczywiście musicie dojść do tego momentu co ja, czyli do momentu, kiedy nie mamy do końca jeszcze całego swetra, całej połowy tak naprawdę tego przedniego panelu, tylko na przykład zatrzymujemy się 5 cm przed i tworzymy zawiązywanie. Oczywiście ja to za chwilkę Wam pokażę, natomiast teraz skupimy się na samym wzorze, jak będzie wyglądał wzór. Tak jak powiedziałam, robimy go pionowo, więc musicie zadecydować, ile chcecie przeznaczyć oczek na szerokość ściągacza, ile na całkowitą oczywiście wysokość, nie szerokość, tylko wysokość Waszego ściągacza. To już wszystko zależy od Was, jak ma wyglądać sweterek. Ja pokażę Wam, jak wygląda wzór. To zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od próbki. Najlepiej wykonać próbkę, żeby odpowiednio przeliczyć liczbę oczek na docelową wysokość Waszego bolerka. Robimy sobie pętelkę podstawową. Ja zadecydowałam, że zrobię próbkę z 20 oczek, gdzie 5 przeznaczę na ściągacz przedni, 5 na ściągacz tylny i w środku 10 oczek na wzór główny. Pamiętajcie, żeby dobierać liczbę oczek parzystą, ponieważ będziemy dzielić sweterek na pół, żeby był równy, musi być liczba oczek parzysta. Czyli tak, ja nabieram sobie 20, pracuję szydełkiem 4 mm i włóczką, którą Wam pokazywałam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dodatkowe oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Odwracam robótkę i robię półsłupki nawijane w całym rzędzie. Czyli tak, robię narzut w drugim oczku od łańcuszka, w tylnej pętelce, takiej środkowej od łańcuszka, wbijam szydełko, przeciągam włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę i przeciągam przez 3. Oczywiście polecam znaczyć sobie krawędzie, jest to bardzo pomocne. Tych znaczników tak naprawdę będzie potrzeba znacznie więcej, nawet 4, żeby wyznaczać sobie krawędzie oraz to, co jest pomiędzy ściągaczem a wzorem głównym, żeby Wam się nie pomyliło. Ja mam teraz małą próbkę, więc doliczenie do 5 nie przeszkadza mi, natomiast gdy macie długi ściągacz, to wtedy za każdym razem trzeba by obliczać, kiedy się skończył ściągacz. Ok, czyli tak, przerabiam półsłupki nawijane
cały czas tutaj. To jest mój pierwszy rząd, czyli cały czas tak samo. Dopiero od następnego rzędu wydzielimy sobie już ściągacz. Ok, dojdę sobie tutaj do ostatniego oczka. Ok, wykonaliśmy sobie pierwszy rząd. Jest to rząd taki początkowy, później oczywiście wszystko ulega zmianie, więc to jest taki podstawowy łańcuszek, na którym teraz zaczynamy tworzyć wzór. A jak popatrzycie z tej strony na wzór, to będzie nasza prawa strona. Zobaczcie, tutaj nie mam tego właśnie sznureczka. Sznureczek początkowy jest na górze i to będzie wyznaczało moją prawą stronę, tutaj te oczka, tak ułożone. Jest to o tyle ważne, że ta część będzie się układała takimi oczkami do góry, więc chcę, żeby to była moja prawa strona. Natomiast gdy popatrzycie, wiadomo, robimy ciągiem, więc gdy popatrzycie na lewą stronę, z tej strony one będą się z tyłu będą układały na dół, tak? Czyli po prostu to jest tak naprawdę bardzo mała widoczna różnica, ale przy planowaniu na przykład przodu sweterka warto zwrócić na to uwagę, jak będą te nasze łańcuszki szły. Więc ja chcę, żeby one tak szły do góry i to będzie mój przód. Czyli tu nie mam żadnego sznureczka, to nie był mój początek. W tym momencie jestem jak gdyby po zrobieniu na prawej stronie. Czyli tak, robię teraz oczko do góry, odwracam robótkę, jestem na lewej stronie. Od razu przechodzę do zrobienia mojego ściągacza, czyli ściągacz, który jest z tyłu, na plecach. Oczywiście oba są takie same, muszą mieć tyle samo centymetrów i tyle samo oczek, więc tak jak powiedziałam, na tej próbce przeznaczyłam sobie 5 oczek, na moim docelowym sweterku jest tutaj 20 oczek. I teraz tak, robimy narzut, wbijamy się w całe oczko, które mamy na górze, ładnie widać, mamy pobrać 2 pętelki, ta tutaj dolna zostaje, czyli pobieramy 2 pętelki, przekładamy przez 2 i uwaga, przekładamy od razu też przez 2 i tutaj wpinamy znacznik, bo ta część może nam się bardzo mylić i możemy pominąć to oczko i przez to ten ściągacz nie będzie szedł równo. I znowu narzut, wbijamy się, pod 2 pętelki przeciągamy i również przeciągamy przez 2. Mam 2 oczka, mam zrobić 5, więc jeszcze 3, 4 i 5. I to jest koniec, to jest mój ściągacz. Teraz dla osób, które jest łatwiej tak pracować, można wpinać sobie ten znacznik. Ja mam bardzo mało tutaj, więc po prostu przy Was będę liczyć te 5 oczek. Natomiast jest to na pewno bardzo pomocne, żeby odróżnić, gdzie jest wzór główny, a gdzie ściągacz. I przechodzimy do wzoru głównego. Wzór główny to również będą oczywiście półsłupki nawijane, z tym, że ten wzór środkowy wykonujemy wbijając się w przednią pętelkę oczka. I tutaj ta włóczka może nie jest do końca super, bo są te pętelki nie aż tak ze sobą skręcone, więc ważne jest to, żeby pobrać wszystkie tutaj nasze nitki w taki sposób i przerobić sobie półsłupek nawijany na przednią pętelkę. Czyli pamiętajcie, że nie całe oczko, nie tylna pętelka, ani nie taka, tylko wbijając się od dołu, pobieramy tutaj oczko, patrzymy z góry, czy zabraliśmy wszystkie pętelki, dopiero przeciągamy włóczkę i pobieramy i przeciągamy przez 3. Ja mam tutaj do wykonania 10 oczek, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przepraszam za chrapanie, piesek mi się bardzo blisko położył telefonu i po prostu słychać pewnie, ale tak czasami to u mnie bywa. Mam te 10 oczek, to jest wzór główny, czyli tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przechodzę teraz do mojego drugiego ściągacza, czyli tego, który de facto będzie moim przodem. Czyli znowu narzut, wbijam się z tym razem w całe oczko i przeciągam przez 2. Raz,
I tutaj również można właśnie wpinać sobie znacznik znaczący albo ściągacz, albo wzór główny. To od Was zależy, gdzie sobie ten znacznik wepniecie, tak żeby było Wam wygodnie. 3, 4 i ostatni oczko całe 5. I teraz właśnie przez to, że mamy znacznik, jest wygodnie znaleźć to oczko. To była nasza lewa strona i na lewej stronie zawsze będziemy robić tak samo, czyli część środkowa to są oczka, półsłupki nawijane w przednią pętelkę, natomiast część na ściągacz to są oczka ścisłe nawijane, robione w całe oczko. Natomiast przechodzimy teraz do prawej strony, czyli znowu oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru, odwracamy. Jesteśmy na naszej prawej stronie, tak to będzie wyglądało i na prawej stronie na ściągaczu robimy półsłupki nawijane również, tylko w tylną pętelkę, czyli tym razem pobieramy tylną pętelkę tak, żeby zostawić ten ładny tutaj warkocz czy łańcuszek, który właśnie widać na ściągaczu. Czyli mamy tak, raz i znowu pobieramy. Tylna pętelka, pamiętajcie, o ile w rzędzie środkowym mamy przednią, to tutaj mamy tylną, wbijaną właśnie od góry, jak gdyby ze środka. 2, 3, 4 i tutaj wypinam sobie marker i ostatnie oczko 5. Znowu wpinamy sobie marker i przechodzimy do rzędu środkowego. Rzęd środkowy jest prosty, ponieważ cały czas tak samo wykonujemy go, czyli za każdym razem robimy półsłupki nawijane, wbijane w przednią pętelkę. Tutaj nie musimy się zastanawiać, jak wykonywać ten wzór. On jest cały czas taki sam. Jedyna trudność może być to zależna właściwie od włóczki, jak bardzo jest włóczka rozwarstwiona, żeby po prostu pobrać wszystkie niteczki z tej włóczki. Podejrzewam, że merceryzowana bawełna byłaby lepsza, natomiast ta włóczka jest bardzo mięciutka i pomimo, że tu są takie niedogodności związane z robieniem, trzeba dokładnie robić, to efekt tej miękkości naprawdę wynagradza cały ten trud tej pracy. Więc ja tutaj pokazuję Wam, jak to właściwie wykonać. Bardzo wolno, żeby właśnie pobrać wszystkie te nitki, żeby efekt końcowy był super. I mam tutaj ostatnie jeszcze oczko, czyli półsłupek nawijane z przodu. Natomiast tutaj w tej części znowu wykonuję to samo, co było tutaj, czyli półsłupek nawijany, wbijany w tylną pętelkę. Raz, 2, no i właśnie tutaj mi się już zahaczyło. 3, 4, oj chyba coś. Raz, 2, 3, 4, 5 za wcześnie zrobiłam, jednak tamten znacznik wpiłam sobie inaczej. O właśnie, i tutaj jest dobry przykład tego, jak można się pomylić, jak nie będziemy przestrzegać, gdzie wpinamy znacznik, czy na ściągacz, czy na wzór główny. Raz, 2, 3, 4, 5, teraz mi się zgadza, więc mam półsłupki nawijane z tyłu, tylną pętelkę. I to by, słuchajcie, było na tyle. Ja jeszcze raz szybciutko podsumuję ten wzór, żebyście wiedzieli, jak go wykonać. Natomiast to jest wszystko, co powinniście wiedzieć o tym wzorze, jakie i gdzie wykonywać oczka. Dobrze? Czyli zobaczcie, to jest ten przód, o którym Wam mówiłam, gdzie pętelka początkowa jest na górze, tak? I to jest mój przód, moja prawa strona, natomiast tu będzie lewa strona. Lewa strona też będzie bardzo łatwo odróżnić, bo na tym ściągaczu nie powstanie taki dosyć wyraźny wzór tych łańcuszek, tylko będzie po prostu płaska strona, więc to będzie naprawdę później bardzo łatwo odróżnić, tylko trzeba tych rzędów trochę zrobić. Czyli wykonaliśmy tak naprawdę teraz prawą stronę i z powrotem przechodzę do lewej strony, czyli robię oczko do góry, odwracam robótkę i tak jak mówiłam, na lewej stronie, tu gdzie mamy ściągacz, wykonujemy oczka ścisłe nawijane, całe oczko, czyli narzut, całe oczko, przeciągamy i przeciągamy przez dwie. Tu sobie trzeba wypracować dobry sposób przeciągania tych niteczek. Ja już tyle przerobiłam tych oczek nawijanych, że wiem, jak sobie tutaj zwłaszcza tą nitkę prowadzić, żeby nam było wygodnie, łatwo przejść. Oczywiście można na tą stronę, można na tą stronę, jak ktoś się nauczył, jak komu wygodniej.
a mi osobiście jest wygodniej tutaj od tej strony przerobić. Czyli tak, mam 6, znowu wracam do wzoru, 5, przepraszam, 5. Wracam do wzoru głównego, czyli oczka, czyli półsłupek nawijany w przednią pętelkę i znowu tutaj staram się pobrać tak, żeby wszystkie niteczki wybrać, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ja tu już ściągnęłam znaczniki, bo to jest mała próbka, ale wiadomo, lepiej, gdy te znaczniki są. Zostało mi 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli robię oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. 2, 3, 4. No i ostatnie tutaj. One lepiej jest widoczne, jak jest znacznik, bo jak go nie mamy, to się chowa, więc wygodniej po prostu jest mieć znacznik. I oczko do góry. Z powrotem jesteśmy na prawej stronie i tutaj powtarzamy tą samą czynność, czyli na prawej stronie, żeby wykonać ściągacz, musimy zrobić półsłupek nawijany w tylną pętelkę. I mamy 2, 3, 4, 5. Wzór główny, czyli półsłupek nawijany w przednią pętelkę. Ten wzór główny bardzo ładnie wygląda, gdy przerobicie więcej tych wzorków, bo na razie tego może tak nie być widać, gdy przerobicie więcej rzędów. Ja też przerabiam to luźno, bo to ma być takie luźne bolerko z luźnym splotem, więc na pewno gdy wybierzecie mniejsze szydełko, też będzie to inaczej wyglądało. Po prostu przeróbcie swoją próbkę i dostosujcie sobie szydełko do swojej włóczki. I tutaj już sobie, słuchajcie, kończę pomału. Półsłupki w przednią. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu sobie przeliczę, bo mam szybciutko. I półsłupki w tylną. Raz, 2, 3, 4 i 5. Tutaj właśnie zobaczcie, jak się oczko chowa, gdy go po prostu nie zaznaczymy. Ja tutaj się wbiję troszeczkę może tak niepoprawnie, bo to jest tylko, o, udało mi się zebrać oczko. Ok, i ostatnie. I tak wygląda ta próbeczka, czyli tak, mamy ściągacz na górze, ściągacz na dole, odwrotnie, na dole, na górze i wzór główny. Gdy patrzymy na próbkę, mamy mieć ją tak, czyli te oczka mają się uśmiechać do góry, to jest nasz przód i tak traktujemy przód. Oczywiście musicie sobie dobrać odpowiednią liczbę oczek, żeby stworzyć Waszą długość całego bolerka. To bolerko może być też długie, nie musi być takie krótkie jak u mnie. To wszystko zależy od tego, co planujecie i co potrzebujecie z garderoby sobie zrobić. Patrzymy na wzór w ten sposób i tak go wykonujemy. Jeśli chodzi o zmierzenie liczby oczek, to wiem, że może niektórym się to nie będzie podobać, że się ciągle powtarzam, ale zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto wchodzi pierwszy raz na mój film, po prostu nie chce szukać tych wymiarów i tych obliczeń, chce mieć wszystko w jednym filmie, więc z góry przepraszam, jeżeli robię ciągle to samo, ale zrobię. Słuchajcie, i gdy zrobicie taką próbkę, jeżeli chcecie, możecie ją również przeprać, bo ona się może rozciągnąć, w zależności od jakiej włóczki użyliście. Po przepraniu, najlepiej po przepraniu, zmierzyć na przykład część główną, czyli tak na przykład u mnie wiem, że miałam tutaj 10 oczek i te 10 oczek zajmuje powiedzmy 5 cm, czyli rozpisujemy sobie 10 oczek, zajmuje mi 5 cm, więc szukam na przykład powiedzmy całej tej mojej długości, którą chcę oprócz ściągacza, na przykład 100 cm. Pamiętajcie, że bierzemy pod uwagę oczywiście przód i tył i naszą szukaną jest liczba oczek. I gdy skorzystacie z metody krzyżowej matematycznej, obliczając
na przemian, na krzyż liczby, które znamy, które mamy podane, zapisujemy w liczniku i dzielimy przez liczbę, która tutaj ma x przez 5. Najpierw oczywiście trzeba ze sobą przemnożyć te liczby i podzielić i wyjdzie Wam szukana liczba, ile musicie nabrać oczek. Ja już tutaj nie będę liczyła, to jest tylko próbka. Pamiętajcie, że to mniej więcej się zgadza, to nie musi być dokładne, w zależności też od tego po prostu, czy wybraliście próbkę, czy nie, że ona się może rozciągnąć. Najlepiej też taką próbkę zrobić znacznie większą, wtedy mamy pewność, że ona będzie dokładniejsza. Takie same pomiary można zrobić właśnie na ściągaczu i odpowiednio wówczas dobrać liczbę oczek, pamiętając, żeby tworzyć parzyste grupy oczek, żeby później się nie okazało, że przód macie dłuższy, a tył krótszy, bo nie było jak podzielić jednego oczka. Ale też pewnie tego nie byłoby widać. Ok, dobrze, więc tak jak Wam powiedziałam, ja już tą część na tym moim magicznym schemacie wykonałam, czyli jestem na etapie, w którym zatrzymuję się tutaj, ponieważ chcę stworzyć zawiązywanie mojego bolerka. I tutaj pokażę Wam, jak to zrobić. Jeżeli, tak jak powiedziałam Wam, nie jesteście zainteresowani tym zawiązywaniem, to zróbcie połowę Waszego panelu. Później zajmiemy się wydzieleniem części na kark. Ta część naprawdę nie musi być duża. Ja to robię około 10 cm, czyli tak naprawdę ten tył jest trochę szerszy. To bolerko w ogóle jest takie opadające bardziej na ramiona, więc to nie jest taki typowe bolerko, w którym będzie jak gdyby wszystko szło równo, można tak powiedzieć. Po prostu chodzi mi o to, że gdy je złączycie i zawiążecie, ono może lekko przekrzywiać się na boki, zwłaszcza, że jest tutaj szerokie, no tak jak żeście zresztą widzieli na ekranie. Czyli tak, plan tego bolerka na razie jest taki, że ja jestem tutaj i dołączam łańcuszek. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Ok, czyli jestem w tym miejscu, które Wam pokazywałam. Upewnijcie się, że jesteście z przodu Waszego bolerka na prawej stronie, czyli tak naprawdę powinniście skończyć na lewej stronie. To jest nasza lewa strona. I teraz decydujecie o tym, ile nabrać oczek, żeby stworzyć sobie właśnie taką część zawiązywaną. Ja postanowiłam, że nie będę robiła jakiejś bardzo dużej tej części długiej. Myślę, że tak, tyle daje mi 20, więc jeżeli zrobię drugie tyle plus na przykład połowę, powinno starczyć. Nie chcę zbyt długich tych troczków, więc podejrzewam, że może nabiorę około 50 oczek. Myślę, że to będzie chyba wystarczająco, bądź też 40. Zobaczę, jak to będzie tutaj u mnie wyglądało, ale myślę, że około 50. Czyli zobaczcie, w tej chwili można sobie wpiąć marker i zrobić po prostu oczka łańcuszka. Czyli tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, postanowiłam zrobić 40 tych oczek. Jeśli uznam, że jest za mało czy za dużo, to ja jeszcze spróbuję i powiem Wam dokładnie, ponieważ robię to na bieżąco. Nie jestem w stanie też do końca sobie tak oszacować, czy to będzie dobra liczba, ale wydaje mi się, że te 40 powinno być ok. Czyli tak naprawdę mam 40, robię oczko do góry, jako oczko brzegowe, odwracam i znowu pracuję tutaj na łańcuszku. Jesteśmy teraz z prawej strony, więc zachowujemy się tak, jakbyśmy wykonywali ściek na prawej stronie, czyli tutaj cały ten łańcuszek musimy obrobić po prostu półsłupkami nawijanymi, czyli wbijamy się tak jak na początku, a w oczko z tyłu i przerabiamy półsłupki nawijane. Dokładnie tyle, ile zrobiliśmy oczek łańcuszka. I u mnie to wygląda w ten sposób teraz, że przerabiam sobie na tym oczku i jak będę tutaj, to pokażę Wam, jak połączyć tutaj. Ok, przerobiłam sobie prawie te wszystkie moje oczka, tak jak do tej pory i ostatnie moje oczko jest tak naprawdę, zobaczcie tutaj na dole, taka pętelka. Jeśli lubicie tym samym sposobem co ja, to będzie taka pętelka na dole i to jest moje 40 i to obecnie wygląda tak, czyli my tak, przerabialiśmy sobie niby tak, że wygląda w ten sposób, natomiast gdy sobie nałożycie prawidłowo, czyli rozłożycie sobie ten łańcuszek, jak gdyby trzeba go troszeczkę tak przekręcić, jesteśmy na tym etapie, gdzie zaznaczyliśmy sobie oczko, więc tutaj po prostu pracujemy tak, jak wykonuje się ten ściek, czyli również półsłupki nawijane, z tym, że już tutaj w tylną pętelkę, czyli tu przechodzimy po prostu w kontynuację wzoru. Doczepiliśmy sobie tą pierwszą część tutaj na zawiązywanie
i dalej postępujemy zgodnie z tym, co mówiłam, czyli wykonujemy sobie ciąg dalszy. I teraz tak, oczywiście jeśli chodzi o długość tego sznureczka, tak jak mówiłam Wam, może być dowolna. Ja spróbuję zrobić na te 40, myślę, mam nadzieję, że będzie dobrze. Robimy tak przez najbliższe około kilka tych rzędów, czyli jeszcze dobudowujemy sobie szerokość tego przedniego panelu, jak i również tylnego. Oczywiście na tylnym nie ma żadnych zmian, bo to jest tył, on będzie robiony jednym ciągiem, czyli tutaj nic się nie zawiązuje. Ja tylko chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę, że ten ściągacz ściąga tę robótkę, więc jeżeli planujecie sobie robić szerokość danej bluzeczki, to planujcie przede wszystkim licząc, ile macie na panelu, a ile macie na ściągaczu, jak Wam się to rozciąga, bo on gubi kilka tutaj tych centymetrów w stosunku do tej wielkości. U mnie tak ma być, po prostu ten ściągacz ma mi ściągnąć tą robótkę, więc Wy się przede wszystkim musicie sugerować szerokością tego, natomiast również szerokością tego ściągacza, żeby po prostu można było zawiązać i był odpowiednio szeroki, ale jest to projekt na dosyć szerokie bolerko, więc jaki by ten ściągacz nie był, zawsze się go po prostu zawiąże. Dobra, czyli tak, ja kontynuuję dalej, pokażę Wam, ile zrobiłam rzędów i powiem Wam już w następnym etapie, jak przerabiać tą część, czyli sam tył, to będzie ten tył na karczek. Tutaj może być tak naprawdę niewiele, może być około 10 cm, może być nawet mniej. Później po przerobieniu dołączymy sobie znowu łańcuszek, żeby tworzyć już drugą połowę. Dobra, ale to za chwilę. Ok, to ja już przerobiłam sobie te moje rzędy. Zrobiłam sobie jednak taki cieńszy paseczek. Mam tutaj dosłownie dwa takie łańcuszki, czyli to są 4 rzędy, 2 na prawej, 2 na lewej. To jest cieniutki paseczek. Oczywiście Wy możecie sobie zrobić więcej tych rzędów. Mój zajmuje 3 cm. No i teraz tak to wygląda, że gdy przerobiłam sobie już tą część, ja już mam tutaj no nawet 27, więc dla mnie jest odpowiednia szerokość. Następnie zajmujemy się tą częścią koło szyi, czyli tym wcięciem. I żeby sobie zrobić takie wcięcie, będziemy pracować tylko już na tylnym panelu. I tak jak mówię, to też nie musi być bardzo szeroko, to może być naprawdę dowolna liczba tych rzędów, dowolna liczba tych centymetrów. I ja prawdopodobnie zrobię około 10, bo już miałam podobny sweter i te 10 się u mnie sprawdzało. I żeby sobie zrobić takie wcięcie, oczywiście robimy ostatni rząd na lewej stronie, czyli tutaj dochodzę do połowy, zrobiłam sobie na lewej stronie rząd do połowy, czyli tą liczbę oczek, którą mieliście, oczywiście licząc panel środkowy, trzeba podzielić na pół. Dlatego też mówiłam, że ta liczba musi być zawsze tam parzysta, żeby właśnie było łatwo podzielić. Ja dla przykładu, tak jak mówiłam, ściągacz miałam na 20, a środkowy panel u mnie miał 120 oczek, cały, no i tutaj końcowy też 20, ale ściągacz się nie zmienia, robimy oczywiście tylko tutaj do połowy, więc tą część przerobiłam 20 na ściągacz i 60, czyli połowa moja na panel tylny. I teraz pracujemy sobie tylko na panelu tylnym, z tym, że tak, ostatnie oczko, które tutaj macie, trzeba sobie po prostu przerobić całe. Czyli przy tym 60 mojej połówce przerabiam nie w przednią pętelkę, bo wtedy to łączenie będzie mało stabilne, tylko przerabiam sobie półsłupek tutaj w całe oczko. I teraz po prostu zawracamy, czyli oczko do góry, odwracamy na prawą stronę, tak, czyli już na prawej stronie pracujemy tylko na panelu tylnym, oczywiście dalej wykonując ten sam wzór. Już tutaj z tej strony jest tylko ta część główna, czyli znowu zaczynamy od półsłupka w przednią pętelkę i przerabiamy dosłownie cały czas tak samo, tylko połowa jak gdyby właśnie tego swetra, czyli panel tylko tylny. I teraz tak, ja przerobię sobie te kilka rzędów tam i z powrotem i powiem Wam, gdzie zakończyć, żeby znowu z powrotem wrócić do całego panelu, również właśnie z tym przednim i jak go wykonać. To już za chwilę. Ok, i ja zrobiłam sobie ten tył na szyję. Mam tutaj około 10 cm, czyli tak naprawdę
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich podwójnych rzędów, ale to oczywiście od Was zależy, ile sobie zrobicie. Ważne, że kończymy tutaj na górze, czyli jesteśmy tak naprawdę na lewej stronie i teraz znowu będziemy sobie dodawać łańcuszek, żeby stworzyć naszą drugą stronę, pamiętając, że musimy dodać również te oczka, żeby stworzyć zawiązywanie. Więc tak, ja zrobiłam sobie tutaj ostatnie oczko w tym miejscu, w ostatnim punkcie. Więc wpinam sobie znacznik, żebym wiedziała, które to było oczko dokładnie. I teraz od tego momentu nabieram znów tyle oczek, żeby liczba zgadzała się razem z moim głównym wzorem, z ściągaczem i tyle, ile nabrałam tutaj. Czyli dla mnie to będzie 120 oczek, więc po prostu nabieram 120, czyli mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I mam już mój łańcuszek, mam 120 oczek i tak naprawdę ten rząd będzie polegał na tym, żeby musimy zrobić sobie w całości, po całości oczka ścisłe z narzutem, ponieważ tutaj jesteśmy na prawej stronie, tutaj robiliśmy oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, a tu w przednią, ale jak na razie mamy tylko łańcuszek, więc tutaj po prostu robimy cały czas tylko nie oczka ścisłe, tylko półsłupki nawijane. Oczywiście chodziło mi o półsłupki nawijane. Czyli tutaj robię sobie jeszcze jedno oczko brzegowe i znowu tak samo jak do tej pory wijam się w drugie oczko i po całości przerabiam sobie oczka, półsłupki nawijane w środkową pętelkę. Pamiętajcie, żeby dobrze policzyć sobie, żeby Wam się właśnie liczba oczek zgadzała, żeby wszystko było równe z obu stron. Ok, więc tak, po przerobieniu tej liczby oczek znowu dochodzę tutaj do tego momentu, gdzie znowu ostatnim oczkiem jest tutaj ta pętelka. Znowu odwracam w taki sposób, żebym mogła dalej przerabiać tutaj zgodnie z wzorem, czyli półsłupki nawijane w przednią pętelkę, tak? I znowu kontynuuję to samo do momentu, aż uzyskam taki sam paseczek. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to będzie wyglądało. Ja sobie przerobię tą część. To łączenie już pokazywałam tutaj, więc nie będę tego jeszcze raz pokazywała. Chodzi mi o przejście z łańcuszka do wzoru, więc to jest dokładnie to samo. Natomiast w pewnym momencie, gdy przerobicie już tą samą szerokość tego paseczka, trzeba stanąć i wracając zawrócić i przerabiać dalej. Oczywiście ja to przerobię i za chwilkę Wam pokażę. Ja już przerobiłam sobie ten paseczek, tak żeby był dokładnie taki sam jak drugi i jeśli przerobicie dokładnie tyle samo rzędów, on powinien po prostu wyglądać nawet identycznie. Ja miałam, tak jak Wam powiedziałam, 4 rzędy, 2 na prawej, 2 na lewej stronie i również tutaj zrobiłam tak samo. I w momencie, kiedy już macie ten paseczek taki sam, po prostu w dalszej części robicie już tylko tyle oczek, ile był na Wasz ściągacz. Czyli zatrzymujemy się na prawej stronie, nie robimy dalej, zatrzymujemy się na lewej stronie, tutaj do 20 doszłam, odwracam robótkę i znowu robię sobie dalej. Czyli tak to mniej więcej teraz wygląda cały panel. I teraz już tak naprawdę jest bardzo prosto, ponieważ dokładnie robimy sobie drugą część, tyle samo co z przodu. To też bardzo łatwo policzyć. Można sugerować się albo tymi tutaj rzędami, żeby było dokładnie tak samo. One się naprawdę bardzo identycznie zaczynają, więc można sobie po prostu liczyć te rzędy, ile macie, bądź też tutaj tymi podwójnymi takimi kreskami, żeby dokładnie było tyle samo. Ja przerobię tę część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i w którym miejscu kończymy. Miałam jeszcze oczywiście pokazać, jak tutaj zakręcam. Więc tak, po zrobieniu tej części, co Wam powiedziałam, że jest dokładnie taka sama jak druga, po prostu przerabiam tylko te 20 cm, 20 oczek jak dla mnie i ostatnie oczko, oczywiście robię następne oczko do góry, zawracam i robię sobie ten mój ściek, który powinien być teraz na prawej stronie, czyli półsłupki nawijane w tylną pętelkę. To jest dosłownie to samo, co robiliśmy przy rozdzieleniu, kiedy robiliśmy tylko panel tylny, więc mam nadzieję, że to już jest ogarnięte. Dobra, czyli robię dalej. I ja już skończyłam robić ostatnią część, czyli drugą połowę. I teraz tak, oczywiście sprawdzajcie sobie, czy macie dokładnie tyle samo rzędów. Wystarczy tutaj policzyć tą stronę.
czy zgadza się z tą stroną. I ostatni rząd do wykonania to jest rząd na prawej stronie, także ostatnia tutaj niteczka powinna znaleźć się dosłownie z tyłu na panelu tylnym po przerobieniu wzoru na prawej stronie. Ja już tą mój ten sweterek przeprałam, żeby zobaczyć, jak bardzo się rozszerzy i ewentualnie gdzie zacząć robić rękawy. Wy, jeśli robicie z innej włóczki, oczywiście nie musicie tego robić. Ja wiem, że po prostu ta włóczka na pewno się rozciągnie. Czyli teraz tak, ja jestem na takim etapie, gdzie mam taki panel bez rękawów i zakończyłam dokładnie tutaj. Następnie kładziemy sobie nasz sweterek na prawej stronie i wydzielamy sobie część na rękawy tutaj. Czyli po złożeniu będziemy mieć od razu gotowy rękawek. Musicie sobie sprawdzić, ile potrzebujecie tutaj na rękawy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Robimy oczywiście ten rękaw w całości. Taki rękaw można zrobić osobno, jeśli nie chcecie robić tak jak ja. Możecie oczywiście zaplanować swój rękaw, może się składać również podobnie, tak jak tutaj, z tego wzoru, z części na ściągacz i z części tutaj głównej. Ja jednak postanowiłam zrobić sobie już rękaw samym wzorkiem ściągaczowym, czyli tak jak tutaj widzicie, mam już przyczepiony rękaw wzorem ściągaczowym. On nie jest zbyt długi, bo tak naprawdę ja nie chcę, żeby to był długi rękaw, więc Wy musicie teraz sobie po prostu zaplanować część na rękaw i zdecydować, czy będzie taki sam jak mój, czy będzie inny, czy robicie razem tutaj we wzorze, czy osobno. Ja postanowiłam, że będę doczepiała rękaw do łańcuszka, który tutaj jest, więc w tym celu podzieliłam sobie równo zarówno przód, jak i tył, wydzieliłam sobie równo oczka, czyli zostawiam tyle samo z tej strony, co z tej strony i tym samym sposobem mam tutaj równy środek, więc wiem, że rękaw będzie zaczepiony równo. Czyli u mnie przykładowo tutaj było 60 oczek w środku. Wy oczywiście musicie odpowiednio sobie tutaj dobrać szerokość tego rękawa. Dla mnie to było około 33 cm i tyle było odpowiednio. Natomiast jeśli chcecie robić tak jak ja, to musicie po prostu wydzielić z jednej, jak i z drugiej strony, zostawić tyle samo oczek, czyli przód i tył, w środku zostawiając równą liczbę. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli robicie tak jak ja, to ja będę zaczepiała o gotowy łańcuszek, czyli będę pracowała tak, tam i z powrotem pionowo, idąc od prawej strony do lewej, ale wykonując wzór w ten sposób. Czyli dla przykładu, jeżeli robię ten rękaw z tej strony, to jest tak naprawdę rękaw prawy, jeżeli założycie na siebie, to zaczynam od tej krawędzi z tyłu i przyczepiam włóczkę tutaj i pracuję góra, dół, idąc od prawej do lewej. Natomiast wykonując ten rękaw, nie mogę zacząć z tej strony, bo on by wyglądał inaczej. Zaczynam z tej strony. Tu jest właśnie taka różnica, że zawsze zaczynamy ze strony tak, żeby iść od strony prawej do lewej. Czyli gdy położycie sobie w ten sposób wasz sweterek, to tutaj pracujemy z tyłu sweterka, zaczepiamy sobie włóczkę i pracujemy rękawem góra-dół i kończymy tutaj. Natomiast tutaj, żeby iść od prawej do lewej, pracujemy na panelu przednim, tutaj w tej stronę i idziemy w taki sposób. To jest oczywiście tylko dla tego rękawa, który ja robię. Jeśli Wy robicie osobno, to oczywiście musicie sobie stworzyć własny rękaw i odpowiednio go przyczepić. Jeżeli chcecie tak jak ja, to tak jak mówię, pilnujemy się po prostu tego wzoru, który tu jest na ściągaczu i żeby po prostu on wyglądał tak samo, oczywiście musi być taka sama liczba oczek tutaj, co tutaj. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że rękawy muszą być takie same i równe, tylko różni się tym, że po prostu my pracujemy od strony prawej do lewej. Czyli ja tak naprawdę skończyłam sobie robić ten rękaw z tej strony, czyli zaczęłam od panelu tylnego, to jest dokładnie mój tutaj panel tylny, zaczepiłam tutaj włóczkę, szłam w ten sposób i dokończyłam tutaj. Natomiast ja Wam pokażę na tym panelu, więc tutaj muszę zacząć z przodu, na prawej stronie, cały czas na prawej stronie. Jestem w tym miejscu, mam wyznaczony już środek na mój rękaw
mam przypięte znaczniki, wiem, odliczone oczka, wiem gdzie będzie. Wy zróbcie oczywiście tak samo. Zmierzcie, przymierzcie na siebie bolerko, załóżcie i sprawdźcie, ile potrzebujecie mieć dziurki na ściągacz. Ja będę robiła ten rękaw takim ściegiem ściągaczowym, więc u mnie może jest tutaj na początku trochę szeroko, ale on zawęża ten rękawek, zdecydowanie zawęża, więc ja zostawiłam sobie tutaj de facto mam teraz 33 cm, tak jak Wam pokazywałam, ale jest tutaj zdecydowanie na początku szerzej, czyli ja mam tutaj nawet około chyba 40 cm obecnie, ponieważ nie dość, że po wypraniu, zobaczcie, 43 cm, czyli 10 cm mi tutaj zawęził ten ścieg, ale ja Wam powiem, pokażę Wam, jak robić, żeby ewentualnie nie było tego zawężenia. To wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Czyli tak, jestem teraz w tym miejscu, będę szła od prawej strony do lewej i budowała sobie rękaw. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli tak, bierzemy sobie nową włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową i wbijamy się w pierwsze oczko. Mój marker tutaj oznacza krawędź w środku, którą muszę zrobić, natomiast ta idzie do tej strony, że byłoby mi wygodnie. Nawet nie wypinam tego markera, ponieważ będzie mi lepiej zszywać, będę wiedziała, gdzie jest oczko pierwsze, które mam zszyć, to razem z tym. Więc ja te markery na razie sobie zostawiam. Tutaj wplatam sobie nową włóczkę, czyli tą pętelkę przekładam przez całe oczko i robię oczko do góry. I teraz będę robiła sobie właśnie ten łańcuszek w taki sposób, żeby nadbudować mój ściągacz, mój rękaw tak naprawdę, czyli tą część. Ja postanowiłam, że robię tutaj 40 oczek. Oczywiście Wy możecie mniej bądź więcej, sprawdźcie, ile potrzebujecie. Tu mam jako pierwsze oczko i muszę zrobić jeszcze 39, czyli tak mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dojdę do 40. Mam zrobiony już łańcuszek z 40 oczek. Oczywiście robię jeszcze jedno oczko brzegowe, nie wliczone do wzoru. Odwracam łańcuszek i tutaj pracujemy na półsłupkach, czyli w drugie oczko wbijam się i robię półsłupki nawijane po całości. I teraz tak, jeśli chcielibyście sobie zrobić taki łączony ściągacz, dokładnie taki sam jak Wasze bolerko, możecie oczywiście tutaj podzielić tą część, na przykład kilka oczek wykonać tak jak wzór ściągaczowy, a resztę robić wzorem głównym. To oczywiście od Was zależy, jak chcecie, żeby ten rękaw wyglądał. Może wyglądać tak samo jak bolerko, a może wyglądać tak jak moje, czyli zupełnie mieć taki wzór ściągaczowy. I tutaj pamiętajcie właśnie o tym, że jeżeli użyjecie takiego zwykłego wzoru, jak robiliście bolerko, to ściągacz na końcu właśnie będzie na pewno ściągał Wam robótkę, tak jak tutaj, natomiast ten wzór będzie luźniejszy, tak? Po prostu musicie sobie sami zadecydować, co Wam się bardziej podoba, aczkolwiek na początku zawsze jest to samo, czyli robimy sobie półsłupki nawijane do końca, czyli ja tutaj przerobię 40 i już przerobiłam prawie wszystkie oczka. Tutaj moje ostatnie oczko to jest ta pierwsza pętelka, którą tutaj zrobiliśmy, pierwsze oczko do góry i zrobiona. Tak jak Wam powiedziałam, ja robię w ten sposób ten rękaw, żeby po prostu on ładnie wyglądał. Będę zaczepiała sobie o te oczka, żeby ta krawędź była ładnie zszyta i ładnie wyglądała. Tak to wygląda właśnie, gdy przyczepiamy sobie ten ściągacz. Mi się to po prostu podoba i unikam zszywania rękawów, więc ja po prostu nie lubię zszywania rękawów, dlatego wykonuję taką techniką, jeśli mogę, jeśli mam oczka, ładną krawędź, to tak robię. Wy oczywiście nie musicie tak robić, może być osobno rękaw zrobiony, osobno wszyty. Naprawdę to wszystko zależy od tego, jak wolicie robić. I zobaczcie, tutaj to było moje pierwsze oczko, do którego się wbijałam i przyczepiałam łańcuszek. Następnie w 2 kolejne będę się wbijała i robiła oczka ścisłe. Czyli zobaczcie, wbijam się w pierwsze oczko, robię oczko ścisłe i w kolejne wolne oczko i robię oczko ścisłe. Czyli zawsze zaczepiam o 2 kolejne oczka, czyli tu już mam zaczepione, gdy zrobię z powrotem ścieg,
będę zaczepiała o 2 kolejne. Następnie od razu odwracam do środka, do tyłu, czyli tak naprawdę jestem teraz na lewej stronie i przerabiam mój wzór ściągaczowy. Czyli tak, pomijam te 2 oczka ścisłe, które tutaj są. Tak naprawdę wzór nam pokazuje, że tu mamy pierwsze nasze oczko i przerabiam wzór ściągaczowy. Jeśli planujecie robić zwykły wzór, taki jak tutaj, to w tym momencie wbijacie się i robicie sobie wasz półsłupek w przednią pętelkę. Jeśli natomiast oczywiście przerabiacie jakąś część, dochodzicie do momentu, w którym jest ściągacz, więc przerabiacie wzór ściągaczowy. Ja natomiast po całości robię wzór ściągaczowy, więc robię narzut, bijam się tutaj w całe oczko i przerabiam oczka ścisłe z narzutem. Tylko oczywiście wszystkie nitki poszły nie tak jak potrzeba. Jeszcze raz. O, czyli u mnie ten wzór na lewej stronie będzie teraz cały czas taki sam. Będę przerabiała oczka ścisłe w całą pętelkę, oczka ścisłe z narzutem. I dochodzę oczywiście do końca. Czyli mam do zrobienia ostatnie oczko. Oczywiście znowu tutaj trzeba sobie te krawędzie znaczyć, żeby było prościej. I z powrotem jestem na prawej stronie. Będzie tutaj trochę przewijania, ale naprawdę wygodnie się w ten sposób robi. I tutaj oczywiście znowu ten mój wzór ściągaczowy, czyli półsłupki nawijane w tylną pętelkę do samego końca. Pamiętamy, żeby pilnować dokładnie tej liczby oczek, zwłaszcza tutaj przy końcu, czyli dojdę do tego momentu. I jestem już tutaj prawie na końcu, dosłownie zostały mi 2 oczka. Pamiętajcie, że musicie pilnować tej liczby oczek. Ja tutaj widzę, że to jest moje ostatnie tutaj oczko, też w tylną pętelkę. Tak to teraz wygląda. Natomiast będę znowu zaczepiała o tą krawędź, czyli tak, tu mam takie duże oczko, które było zaciągnięte, tu jest oczko ścisłe w środku, więc zaczepiam znowu o 2 kolejne. Czyli teraz tak, wyszukuję sobie pierwszego oczka wolnego, to jest pierwsze oczko, tu jest zaczepione, ono widać, że jest zaciągnięte, więc mamy raz i mamy 2. I znowu odwracam i wykonuję dalej mój ściek. Jeśli Wam to ułatwi sprawę, można oczywiście po zrobieniu tutaj przyczepić sobie marker, oczywiście też będzie wtedy prościej, żebyście wiedzieli, które to oczko jest ostatnie, jak wracacie, musicie przerobić półsłupek nawijany. Na pewno będzie to wygodniejsze, bądź też po prostu liczyć oczka, ale myślę, że za każdym razem liczenie będzie kłopotliwe, więc chyba lepiej sobie po prostu te oczka znaczyć, żeby było wiadomo, które oczko się wbijamy, które przerabiamy. Tutaj pomijaliśmy 2 oczka ścisłe, a w tym przerabiamy wzór. I tak będę zaczepiała właśnie, tak tworzę sobie ten mój rękaw. Mówię, jest to technika taka może bardziej skomplikowana, ale na pewno ładniej wygląda, więc warto się pokusić. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o tą szerokość tego rękawa, pamiętajcie, że ja mam bardzo rozciągliwą tą włóczkę, więc dlatego mówiłam, że zostawiam dosyć sporo, bo wiem, że ten ściągacz mi to zawęzi. Natomiast jeżeli planujecie na włóczce, która się nie do końca aż tak rozciąga, możecie po prostu zostawić tą przestrzeń tutaj taką, jaka powinna być. Tak najlepiej to sobie sprawdzić wykonując wzór, ale nie od razu z takiej dużej liczby oczek, tylko na przykład z 10 zaczepić sobie w kilka tych oczek i zrobić taką próbkę i zobaczyć, czy bardzo Wam się zwęzi. Ja na przykład robiłam w ten sposób, że przerobiłam pierwsze 10 oczek i po tych 10 oczkach wiem, że 10 oczek na przykład zajęło mi, a tutaj w tym momencie na przykład, nie wiem, nie będę teraz może tak dokładnie liczyć, ale zobaczcie, raz, dwa, a licząc od tego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mam 10. Obecnie moje 10 oczek zajmuje około 8 cm. Gdy zaczepicie o te 10 oczek, sprawdźcie, ile centymetrów zajmuje Wam ten rękaw i wtedy możecie wiedzieć, jak on się skraca i zawęża i ile takich oczek potrzebujecie. Jest to bardziej kłopotliwe w wyliczeniach. Można też metodą prób i błędów po prostu robić mniejszy odcinek i sprawdzać, czy jest dobrze, bądź też po prostu zrobić osobno ten rękaw i zszyć. To będzie oczywiście najprostsze. Technika dowolna, byleby po prostu stworzyć tak, jak Wam jest wygodnie. I teraz tak, ja będę robiła sobie ten rękaw przez te wszystkie oczka tutaj. Ponieważ miałam w środku 60 oczek, zaczęłam od pierwszego, w którym zaczynałam, później zaczepiałam o 2, więc na pewno na końcu wyjdą mi 3 oczka.
Oczywiście najlepiej zostawiać liczbę taką samą parzystą, ale to nie ma znaczenia, czy wyjdzie Wam 2, czy 3, czy 1. Po prostu sami osądźcie. Jeżeli macie ostatnie oczka jako 3, ja po prostu zrobiłam 3 oczka ścisłe, czyli raz, 2, 3. W 3 oczka się jako na ostatnim brzegu wbiłam i tak u mnie właśnie wygląda ta końcówka, gdzie tutaj jako ostatnie oczko to było wbicie się w 3 oczka. Już nie wracałam i nie robiłam w jedno, ponieważ już mam dobrą szerokość, więc nie potrzebowałam się wbijać tylko w jedno, więc po prostu wbiłam się w 3. I ostatnim rzędem, który wykonujecie, jest rząd na lewej stronie, tak, czyli jesteśmy na górze i warto też zostawić sobie tą włóczkę dosyć dłuższą, żeby właśnie od razu zszyć ze sobą te końce, czyli tak, jeżeli macie pewność, że robicie jednego dnia i będziecie pamiętać, jak robiliście tutaj, że na przykład zawsze wbijaliście się w 2 oczka, ale w ostatnim rzędzie 3, bo zostały 3 i wiecie, że wyjdzie Wam tyle samo rzędów, bo macie tyle samo oczek, można od razu już tą część zszyć, czyli jesteśmy tutaj na górze, zostawiamy sobie włóczkę i po prostu zaczynamy sobie zszywać od rękawa tutaj poprzez już właśnie ten brzeg. Dlatego ja zostawiłam tutaj też te znaczniki, żebym wiedziała, które oczko ze sobą pasuje, które jest jako ostatnie, żeby po prostu ta krawędź wyszła mi równa i ładnie mi się tutaj zszyło na brzegach, tak? Czyli ja tutaj pokażę Wam, jak będę zszywała oczkami po prostu ścisłymi, bo mamy tutaj ładne łańcuszki zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, więc to szycie będzie ładnie wyglądało, jak my razem zszyjemy po zrobieniu rękawu. I właśnie teraz Wam to pokażę. Czyli sugerując się moim małym schemacikiem, jeżeli macie zrobiony już ściągacz, można od razu go zszyć, składając oczywiście przodem prawą stroną do środka, zszywamy na lewej stronie dosłownie te krawędzie. Czyli tak, ja jestem tutaj i zszyję po całości tą krawędź. I teraz tak, jeżeli Wam została tutaj ta włóczka, o której Wam mówiłam i zrobiliście ostatni ten ściek, trzeba popatrzeć sobie na to, jak on biegnie, żeby mieć taki tutaj łańcuszek, żeby była kontynuacja wzoru. Tutaj we wzorze będę się wbijała w tylną pętelkę. Natomiast z tej strony nie potrzebuję już tego łańcuszka, więc żeby ładnie się wzór układał, będę się wbijała w całe tutaj to oczko. Tutaj pobierała całe oczko. Czyli tak, mając tutaj tą ostatnią pętelkę, można sobie ją powiększyć, przełożyć całą włóczkę, która Wam tutaj została, zacisnąć, żeby się nam tutaj już wzór nie spruł. Natomiast, tak jak tutaj Wam powiedziałam, ja wezmę sobie mniejsze szydełko, o na przykład 3 cm, może będzie mi się wtedy lepiej wbijało. Pobieram tutaj pierwsze całe oczko, czyli wyszukuję pierwszego oczka tutaj, to jest moje pierwsze oczko. Następnie pobieram tutaj, tak jak Wam powiedziałam, chcę, żeby ta pętelka tutaj była na wierzchu, więc pobieram tylną pętelkę z tego oczka. I teraz tą włóczkę, którą mam tutaj przekładam przez szydełko. Następnie znowu pobieram, można tutaj oczywiście zrobić oczko ścisłe. Następnie pobieram znowu całe oczko z tej strony i tylko tylną pętelkę. Zobaczcie, żeby powstał, zachować ten wzór, pobieram tylko tylną pętelkę z tej strony i robię oczko ścisłe. Czyli tutaj całe, tylna pętelka i oczko ścisłe. I tak sobie będę zszywała tą część, gdzie mam ściągacz, tak po prostu, żeby ładnie wyglądał ściek. Już Wam za chwilkę pokażę, jak to będzie wyglądało. Będzie taka kontynuacja wzoru. O, w ten sposób. Czyli po wywinięciu mamy zachowany tutaj ten ściek. Dobra, czyli tak, dojdę do tego momentu i doszłam sobie już do miejsca, gdzie jestem pod pachą i dzięki temu, że zachowałam tutaj te oczka, teraz idę sobie dalej, czyli wiem, które te oczka są od z kolei panelu. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu równo się wszystko zeszło i żebym miała na końcu oczko do oczka, stricte na końcu ściągacza, żeby wyszło równo. Czyli tak, tu przerabiam sobie oczka ścisłe już w całe oczka, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli wyciągam już moje znaczniki i jadę po kolei oczko do oczka, oczywiście oczkami ścisłymi. Znowu pobieram sobie tutaj całe pętelki z jednej i z drugiej strony i również zszywam oczkami ścisłymi w taki sposób.
I oczywiście, kiedy dojdziecie do ściągacza znowu, możecie oczywiście, tutaj już widzę, że można by pokombinować, ale myślę, że też nie ma już sensu, jak wzór, po prostu co do ostatniego oczka, oczkami ścisłymi zszywamy bok. Dobra, to ja zszywam, słuchajcie, bok. Robię oczywiście drugą część rękawa, zszywam rękaw i pokażę Wam, jak to wyszło i czy ewentualnie jeszcze coś trzeba by zrobić przy tym bolerku. No to zabieram się do roboty. I ja już skończyłam moje bolerko. Obie części są zszyte, obie krawędzie, zrobiono delikatny rękaw w formie ściągacza. I teraz dla mnie bolerko jest skończone. Dla mnie jest już ok, naprawdę niczego mu nie potrzeba. Jeśli chcielibyście dokonać jakiejś zmiany, na przykład jeśli chodzi tutaj o tą krawędź. Dla mnie ta krawędź jest już obrębiona, ponieważ robiliśmy ładny łańcuszek, więc dookoła mamy łańcuszek. Jedynym miejscem, gdzie nie ma tego łańcuszka, jest tutaj ten dekolcik, który robiliśmy, ale on też wygląda bardzo ładnie i schludnie i podobnie. Więc ja tutaj nie robię już żadnego wykończenia. Oczywiście można sobie zrobić takie wykończenie dodatkowe, jeśli chcecie. Można na przykład zacząć od jednej z krawędzi, a wbić się tutaj w oczko, dołączyć włóczka i przerobić sobie na przykład kilka rzędów oczkami ścisłymi z narzutem w tylną pętelkę bądź w całą pętelkę. Po prostu przerobić sobie dookoła w oczka, które tutaj macie, a w miejscach, gdzie nie ma tutaj tych oczek, po prostu podebrać jakieś dowolne tutaj pętelki. Tak jak mówię, ja na razie tego nie robię, ponieważ wydaje mi się, że wygląda to schludnie, że tutaj nic nie trzeba robić, ale jeśli chcecie, możecie takie coś zrobić. I właśnie, jeśli chodzi jeszcze o rękaw, to tak, jak Wam powiedziałam, dla mnie jest rękawek luźny, to nie jest takie ściągaczowe, luźne bolerko, więc ja nie robię już tutaj nic, ale jeśli chcielibyście zawęzić sobie tutaj tą część, bo wyszła za szeroko, również możecie doczepić w miejscu, gdzie macie szycie, włóczkę i dookoła przerobić sobie taki łańcuszek z oczek ścisłych z narzutem, wbijając się raz w miejsce pomiędzy łańcuszek, raz w łańcuszek, pomiędzy łańcuszek i po prostu dookoła przerobić sobie oczka ścisłe w tylną pętelkę kilka razy. Ja takie wykończenie już stosowałam wielokrotnie w poprzednich moich filmikach. Jeśli oglądacie, to na pewno wiecie, co ja mam na myśli. Jeśli nie, to oczywiście ja Wam postaram się w opisie na dole podać propozycję numeru w właśnie sweterków, w których takie coś korzysta. Dlatego ja uznaję już ten projekt jako gotowy. Oczywiście po każdym takim zrobieniu trzeba sobie projekt przeprać. Mój już był co prawda prany, więc nie będę tego robiła. Rękawki też już nie trzeba, myślę, tutaj nic robić. Mi takie coś odpowiada. Jeśli oczywiście Wy chcecie wprowadzić swoje zmiany, jak najbardziej. Ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten pomysł, że skorzystacie z tego wzoru i zrobicie sobie bolerko. Także serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia.